Siemka, ja jestem Adacho i życzę wam wszystkim tak dobrego dnia, jaki miał Patryk. Mój widz, który napisał: Mała, tobie też życzę miłego dnia. Dosłownie 4 minuty temu, w momencie, w którym miałem nagrywać już film, przyszedł do mnie mail od mojego widza Patryka, który napisał do mnie maila o tytule Nowy ul po wydaniu 50 DS. Patryk, gratuluję ci nowego ulu. Mam nadzieję, że twoje pszczoły są równie zadowolone co ty. To sugeruje, że banery są już w grze. A to sugeruje, że stream z Samonów mógłby się odbyć dzisiaj. Ale nie odbędzie się dzisiaj. Dlaczego? Bo dzisiaj są walentynki. A ja kocham moją dziewczynę. Jeśli nie wierzycie, to zobaczcie na moje skarpety. I love my girlfriend. So, I won't be summoning today because today is a day I wanna spend with my girlfriend, okay? She stays awake late in the night, so she's still asleep. Why am I talking in English? Brada. Ultra Instincto! Ultra Instincto! Proszę Państwa, oglądamy! Widzę, że kolejny stream ponad godzinę. Nie wiem, czy Omatsu tym razem też będzie miał jakieś chodaki z najacza, ale tutaj widzę, że plansza trwała 10 minut, także przewijam. Dobrze, że to nie było o godzinie 10, bo musiałbym wstać, a teraz jest godzina 11, jestem po śniadanku, moje herbatinio jeszcze nie wystygło, moja kokoszka tu chodzi pod biurkiem i będzie znowu tam wysiadywać jajeczka przy kaloryferze, a ja mogę już to obejrzeć z powtórki, ale pani tutaj ma zbroję. Wiecie co, jak kroiłem poranną bułkę, pomyślałem sobie, że byłoby fajnie, gdyby Vegeta miał... A co? Sunshine clears, można byłoby powiedzieć. Sunshine ich czyści, więc będę ich przewijał. Z tego powodu też się cieszę, że ten live był gdzieś w środku nocy, bo teraz mogę sobie to przewinąć. Mieliśmy już 2 nawiązania do mangi w karcie Ultra Instinctu Goku, czyli Kamehameha, którą Goku wykonywał w mandze, ale też potem na tym TUR-ze art z tego uderzenia w Moro. Co jeśli Vegeta będzie miał Gamma Burst Flash? Vegeta w Sparking Zero ma Gamma Burst Flash, i więc aktor głosowy już wypowiadał te słowa. Czemu nie? Może to byłby Ultra jakiś tam X Super X. A tak, no nie? Chcę jeszcze tylko pokazać to... No właśnie. Ale to jest banger. Omatsu po prostu... O, jest i Gepi. Dawno nie było Kena, nie? Myślałem w ogóle, że to będzie takie wideo nagrywane na green screenie, wiecie, z Kenem, który będzie to mówił wszystko piękną angielszczyzną, językiem Szekspira, że tak powiem, no ale mamy tutaj Halo, Onia, Heseyo i 2 pajaców, ale przynajmniej jest pani też, także może nie będą aż tak pajacować. Dobra, eventy, nowe postacie, Eza, giveaway... Na tym mi zależało, wiecie dlaczego? Mam w okolicach 1950 DS-ów, a przygotowałem już miniaturkę na live'a z napisem 2000 DS-ów. I tak sobie myślę, kurwa, no nie mam w sumie tyle DS-ów, nie? Więc zakładam, że coś dadzą. Albo zrobię live'a za parę dni, jak dopiero uzbieram, albo kupię, ale to jest chyba najgorsza opcja. Więc jeśli dacie tutaj 50 DS-ów za oglądanie, Omatsu, no dobra, nie będziesz moją walentynką. Dzisiaj moją walentynką jest Marcia. Wiecie, co mi jeszcze Marcia dała? Nowe drzwi do pokoju. W sensie koc. Ale taki bardzo miły koc, który przypomina skórę krokodyla. Jest bardzo milutki. O, yes! No to zajebiście. Jeśli nowe eventy już wyszły, z Clashem też przede wszystkim, to znaczy, że już mamy tak naprawdę... sprawę załatwioną, jeśli chodzi o DS-y. 30 DS-ów, aha, jeszcze 7 DS-ów z Webstora. I like you, o, jakie... te same buty założył co ostatnio. Omatsu mnie zawiódł. Wiecie, na co liczę jeszcze w animacjach? Że będzie... A nie wiecie, o jaką scenę chodzi. Chodzi o tę scenę, kiedy Goku był plecami, no nie? Tutaj to, co jest narysowane. Kiedy mieliśmy Clash of Gods pierwszy raz puszczony. Jakie byłoby to piękne. Chociaż zaczynamy kartą Goku, więc może będzie intro Goku, potem będzie animacja spotkania z Vegetą. To też jest fajne w przypadku tych kart Reversible Exchange, że mamy też animację spotkania się tych 2 kart. W zasadzie wiemy, jak wyglądają arty Goku, ale nie wiemy, jak wyglądają karty Vegety SSJ4 przed Awakeningiem, no nie? Evento information, Special Battle, ok, tu będą orby dla tych panów, nowy etap w tym wydarzeniu, postacie, które są wzmocnione, to wiem, że jeszcze Goku, Ultra Instinct i Blue Evolution Vegeta będą wzmocnieni z
rocznicy. W ogóle nie wiem, czy wiecie, dalej nie użyłem tych tiketów. Miałem nagrać film z Dokana, w którym będę coś tam pogrywał i użyję tych tiketów. W sensie tych i jeszcze tych drugich rocznicowych, więc jeszcze się zastanowię. No to jest kwestia do ustalenia. Muszę ustalić to ze swoimi 4 innymi osobowościami. Gdzie i kiedy użyję tych tiketów. Czy na filmie, czy na streamie. Dobra, pokażcie to. Arigato, pokażcie już. Jejku, jakaś gołębica mi tu lata przed oknem. To jest dobry zwiastun. Gołębica pokoju. Okej, widełko. Z małpami. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Nie w tym przypadku. Nie no, kurwa, wyłączcie te dźwięki, proszę. No ja chcę, ale to ja nie chcę, żebyście puszczali Dan. Nie oglądam tego. Nie oglądam tego. Po co mi puszczacie to Dan śmierdzące? W sensie, piosenka jest fajna, tylko że prawa autorskie i muszę to wyciszeć wszystko. Widzę, że jest kopnięcie na TUR-ze, także wszystko się zgadza. Ładny art SSR, kurde bele, złota małpa w tle. Elegancko. Przełączam, bo to były tylko wycinki. Chcę zobaczyć całe animacje. No kurde, te arty wyglądają ładnie. Ojojoj, dobra, czyli będą animacje potem, czyli mogę to skipnąć, bo tutaj pewnie też będzie... No oczywiście, że jest... Jejku, co tu się... Dobra, przełączam to. Nie patrzę na to, bo to... Po co oni puszczają wycinki, skoro i tak zaraz pokażą pełne animacje? Okej, tutaj mamy na TUR-ze właśnie nawiązanie do sagi Moro. Nie wiem, czy oni w jakiś sposób to zaadresują, ale nawet jeśli to mówią po japońsku, więc nie zrozumiem. Montaż killi z Dominiona na YouTube'a. Jeśli nie pamiętacie, Dominion to był taki tryb w LoLu. Dosłownie jakiś montaż filmików na YouTube'a mi tutaj wrzucili, zamiast od razu pokazać animację. Vegeta już miał animację. Vegeta już miał animację takiego, kurde, nonszalanckiego małpiarza. Co tu w ogóle się dzieje, no? Idzie z chłopakiem. Przyprowadził tatę do przedszkola. Zobaczcie na tę dłoń. Ojejku, jest nonszalancki Vegeta. W ogóle to nie wygląda jak Dokkan. No i mamy nawiązanie do 4. rocznicy. Widzę, że już nawet 12 ki wygląda dobrze i jest animowane przez kogoś innego. To był atak Super Vegety przeciwko Cellowi. I to też. Czemu to się nie nazywa Galligan? To było na Spirit Break Cannon nazwane? To jest 18 ki, prawda? Jaka tutaj jest dynamiczna kamera w ogóle? W ogóle jakaś walka w budynku. Kurwa, nie wiem co się dzieje, po prostu kamerzysta powinien dostać podwyżkę za nagrywanie tego. Dość długa animacja, muszę przyznać. Bardzo długa animacja, kurwa, czekajcie, no sorry, że to cofnę, ale... Ile to trwa? Równo zaczynamy, powiedzmy 59. Ile to będzie trwało, cholerstwo? Wiadomo, podwójna prędkość i tak dalej, ale no... Ten element jest bardzo kreatywny. Znowu gołębica leci. Jeszcze jakieś, kurwa, podwójne tulupy w powietrzu. Co jest dopiero... Jest... Już teraz mija 20 sekund. Już teraz mija 20 sekund. Bum. 26 sekund, super atak! Co jest w ogóle grane? To ma 26 sekund! W podwójnej prędkości to będzie 13 sekund. Dla porównania, ile ma super atak Gogety Tech, tego starego? Ten water gun? Pistolet wodny? Nie wiem. Okej, mamy tutaj X. X już widzieliśmy, X jest znacznie krótszy, nie? Ale o co tu chodzi w ogóle? Jakie to było długie? Przecież tam była... Tam można było z 5 sekund wyciąć, kiedy mieliśmy te loty między budynkami. Nie zrozumcie mnie źle, to wygląda przepięknie, ale... Pół minuty, kurwa. Wyobraźcie, jeśli ten gość będzie miał additionale, chociaż nie, to był ultra super atak, więc... No ale nie będzie prawdopodobnie możliwości wyprowadzenia 2 ultra super ataków, chociaż Gogeta z 10. rocznicy ma taką możliwość. No nie, no pięknie to wygląda i doceniam to, że to jest od początku do końca na wysokim poziomie, a nie, że tylko active skill, czy ultra super atak, czy coś takiego, czy intro jest zrobione dobrze. Jest dosłownie wszyściuteńko. Zobaczmy w takim razie umiejętności. I to już wam pasywkę wam potem zwiększę w montażu, żebyście lepiej to widzieli. Kategorie myślę, że tutaj nie są żadnym zaskoczeniem, bo mamy i kategorię Goku, i kategorię Vegety. Pokazałem odwrotnie, ale wiadomo o co chodzi. W zasadzie nawet nie wiem, czy byłaby tutaj jakaś karta. No Worthy Rivals to jest ekskluzywne dla Vegety. Kamehameha ekskluzywne dla Goku. Turtle Skull tak samo. Bond of Friendship myślę, że w przypadku Vegety tutaj by nie występowało. Gifted Warriors to też jest tylko Vegeta. Power of Wishes...
Power of Wishes chyba byłoby tylko w przypadku Goku, nie? Bo tutaj Vegeta, nie wiem, musiałby mieć kategorię Power of Arthur Boruc, żeby tutaj też być brany pod uwagę. Jest Super Int. Super Int, więc będzie miał 5 dodge'a. To ciekawe, czy będzie to jakoś potem w pasywce uwzględnione. Zobacz. Power Beyond Super. Dziękuję. Dziękuję za tę jedną kategorię. Power Beyond Super Saiyan. To jest kategoria, która nie dostała lidera od czasów tych Blue. We Saiyans have no limits. A wiadomo, że to jest karta, której raczej się nie gra. Okay? Mamy bogów, mamy Blue i mamy coś tam jeszcze, nie pamiętam. No i mamy tego gościa z Heroes, więc fakt, że ta kategoria dostała lidera, to jest niesamowita informacja, bo to jest potężna kategoria. Jedna z najsilniejszych w grze, tylko miała po prostu brak lidera, nie? GT Heroes, kurwa nie wiem po co, bo mamy Gogetę, no ale okej. To jest kolejny lider do kategorii GT Heroes, więc GT Heroes wraca chyba do... No może nie na pierwsze miejsce, no bo to jest jedna nowa karta, nie? Zobaczymy, kto będzie banerowy, nie? No bo tutaj mamy kartę Dokkan Festival, więc też powinna być karta banerowa z GT. Power of Wishes, Power of Wishes to też jest kategoria, która dość długo nie miała lidera, no bo na 8. rocznicy, nie? Z tego co pamiętam. No i trójka chłopaków z Broliego z pierwszego filmu. All Out Struggle, All Out na strugalność, przepraszam, Earthbred Fighters, Wojownicy Ziemskiego Chleba, Double, przepraszam, i Wielka Pała Giganta. Okej, z tego żartu jestem dumny, także Giant Ape Power, no to jakiegoś tutaj... Nie, pan moglibyśmy też wrzucić z GT, bo tak myślę o drużynie potencjalnej z GT. Mamy Earthbred Fighters, bardzo silny lider skill, ale widzę, że liczby zostają te same, które były. Zobaczmy w takim razie dalej. Stakowanie na 12 key, zwykłe stakowanie. Pamiętajcie, że chyba, jeśli dobrze pamiętam, w przypadku stakowania, szczerze mówiąc, to ja mógłbym nawet tę pasywkę sobie pooglądać na tej stronie. O tutaj, nie? O, jak chuj, że Ledzik wchodzi! Nie, muszę jeszcze Ledzika tutaj ogarnąć. Ledzik! Tylko, że on jest bossem. Ale to nie zmienia faktu, że Ledzik wchodzi. To jest francuski dzik. Ledzik. 20% chyba tutaj jest, bo normalnie, jeśli byłoby to na jedną turę, to podnoszenie ataku i defa byłoby 30%. Ale ze względu na to, że to jest stakowanie, czyli permanentne utrzymywanie tych statystyk, to w tym przypadku to jest 20%. Tak mi się wydaje, ale jestem wręcz pewien. Na ultra super ataku atak 44, def... Ty, jak chuj, że on tutaj jeszcze sobie stakuje atak i stakuje defa dalej, tyle że atak stakuje bardziej. To jest gość, który stakuje na każdym ataku, ale podejrzewam, że on będzie po prostu trochę słabszy. Myślę, że może tak być, że on będzie słabszy na przykład po tej 4. czy 5. turze, więc będziemy swojego zmuszeni grać Goku, który już nie będzie stakował. Tak myślę, że może to wyglądać, bo jest kilka kart w grze, które tak działają. Zobaczmy ten jeszcze X, super atak. Kiedy pierwszy atak w turze jest super atakiem wyprowadzonym z pełnym 24 key, to jest 70% szans na to, że to będzie X super atak. Czyli to nie musi być jakieś RNG w środku drugiego RNG, tak jak mamy z Daima SSJ4 Goku, czyli musi być kryt i potem mamy 70% szans. Czyli mamy tutaj po prostu pełen pasek. Powiedz pasek, twój tata to grubasek. Przepraszam, mam dziś dobry humor, Ostatnio byłem z typiarzem, bo wróciłem z wyjazdu. Teraz mam dobry humor. Łyk herbaty. Zjedz Snickersa, łysy, bo po prostu głupoty gadasz. No dobra, przepraszam. Wiem, że nie wszyscy lubią, jak tak odpierdalam. Efekt tego super ataku to stakowanie ataku... Wow, co? Stakowanie ataku i defa o 44%, ultimate damage i jeszcze podnosi atak sojuszników o 10% w walce. Podobny efekt do Trunksa i Vegety z Sagi Zamasu, Int, no nie? Tych fioletowych, tylko że oni, z tego co pamiętam, podnosili atak i defa sojusznikom. Ale nie pamiętam, czy o 10%, czy o 5%, niemniej drugi raz widzimy coś takiego w historii, więc no nieźle. Tylko bierzcie pod uwagę, że to jest jakby niepewne, no nie? To może się pojawić, może się nie pojawić, a nawet jeśli się pojawi, to jest tylko jednorazowe. Nie jak w przypadku SSJ3 Vegety z pierwszej części rocznicy, kiedy tych super ataków możemy robić więcej. Pokazuję tę pięść, bo on tak wbijał pięść w gomę. No dobra, zobaczmy pasywkę. Atak Def 400. Dodatkowe 3 key za Rainbow, dodatkowe 1 key za Type key. Czyli mamy tutaj trochę inną mimo wszystko mechanikę niż ma SSJ4 Goku z Daima. On wbrew pozorom, SSJ4 Goku z Daima może mieć problemy z key. Jeśli macie czerwone orby, nie ma problemu, ale on dostawał 1 key za inny typ key. Chociaż Rainbow, 3 za Rainbow. Wydaje mi się, że Vegeta ma tutaj lepszą sytuację, bo możecie połączyć te dwie sytuacje, te dwa warunki. W przypadku Goku mogliście zebrać albo czerwone, albo nieczerwone.
Więc albo korzystacie z dobrego buffa dla czerwonych orbów, albo ze słabego buffa dla nieczerwonych orbów. Tutaj możecie wziąć na przykład niebieskie orby i przy okazji zahaczyć o Rainbow Orba, więc możecie korzystać jednocześnie z dwóch tych umiejętności, a to powinno sprawić, że ta karta będzie miała lepszą sytuację z key. Garda i redukcja damage 40%, nie spodziewałem się niczego innego po rocznicowych kartach. Jednorazowa zmiana niebieskich i fizycznych orbów na Rainbow, więc wygląda na to, że w pierwszej turze nie będzie problemu, żeby wbić 24 key i 70 wtedy będziemy mieli procent szans na ten X super atak. Podejrzewam, że właśnie o to tutaj chodzi w tej umiejętności. 3 albo więcej tęczowe kule zebrane, redukcja damage 25%, 4 albo więcej tęczowe kule zebrane, 15%. Wiecie, nad czym się zastanawiam? Dlaczego to jest... czy to się łączy? Wiecie, dlaczego uważam, że te warunki się muszą łączyć? Bo jest napisane 3 albo więcej, a więcej niż 3 to 4, a w przypadku 4 mamy już inny efekt, więc to się by wzajemnie wykluczało, gdybyśmy mieli aktywowany tylko jeden efekt, no bo załóżmy, że bierzemy 4 orby, więc spełniamy teoretycznie ten warunek, bo jest więcej niż 3 i spełniamy ten warunek, bo jest 4, więc mamy 25 czy 15. No właśnie chodzi o to, że to się łączy, no nie? Więc myślę, że tutaj będziemy mieli tak, 40... 25, czyli 65 i 80% redukcji damage'a, jeśli zbierzemy 4 albo więcej, czyli 5, bo maksymalnie 5 można tęczowych orbów zebrać. Tak, koniec zdania, kropka. Po przyjęciu albo uniknięciu ataku, właśnie tak jak myślałem, karta jest int, więc będzie tutaj też miała te 5 punktów do dodge'a. Wszyscy sojusznicy Ki plus 2 i Def 20. No to mamy tutaj mechanikę, która trochę zmusza nas do wrzucenia gościa na pierwszego slota, chyba że będzie tam jakieś dzikie AOE, atak obszarowy. 20% defa, no to jest solidny buff. To jest solidny buff, biorąc pod uwagę, że to jest w każdej turze, nie? To może się przydać. Ale on jest sam wyłączony z tego. Podejrzewam, że ze względu na to, że stakuje, no nie? Gdyby potem, nie wiem, wzięlibyśmy go na festiwal i dostałby 20% defa, kiedy on miałby już 10 milionów defa, no to byłoby, jakkolwiek by to zabrzmiało, niszczące grę. O ile 10 milionów defa już nie jest niszczące grę. Kiedy atakujemy z 14 albo więcej key, dodatkowy super atak, ataki efektywne przeciwko wszystkim typom. Nie widzę póki co kryta i additionali. Znaczy additionali, jest additional tutaj, ale nie widzę kryta. Więc ataki efektywne są spoko, ale nie ma tutaj kryta, który jest lepszy, bo kryt ignoruje defensywę przeciwnika. Kiedy mamy pełen pasek 24 key, dodatkowy super atak i jednorazowo atak def 100. No to jest też na pierwszą turę, nie? Tak wydaje mi się, że to jest na pierwszą turę. No bo zakładam, że w pierwszej turze będzie bardzo łatwo wbić 24 key. No ale mamy dwa additionale. Dwa additionale, więc mamy ultra super atak, potencjalnie, no nie, i dwa zwykłe super ataki. Wszystko stakuje. Kiedy mamy innego sojusznika, GT Heroes Power of Wishes w drużynie, albo żartujecie sobie, co? Albo zaczynając od trzeciej tury od wejścia postaci? No jak chuj, że on może już się zmienić z Goku od samego początku. I teraz myślę, że ta moja teoria trochę się nie sprawdza. Teoria tycząca się tego, że Vegeta tam po czwartej, piątej turze będzie słaby. Nie! Tutaj nie ma rzeczy, które się kończą. Mało tego, to atak def 100 to jest permanentne, dopiero teraz zauważyłem. Zobaczyłem jedynkę i mówię, okej, jednorazowo. Nie! Jeśli już raz zaatakujemy z 24 key, mamy permanentnie atak def 100. Tylko zmiana orbów jest jednorazowa. Tutaj nie ma mechanik, które się kończą. Oprócz tej zmiany orbów. No ale to nie jest aż tak wielki problem. Więc gość jest po prostu silny. Więc teoretycznie możemy w nim zostać. I zmienia się w Goku praktycznie od samego początku, jeśli mamy jakąkolwiek kartę z tej drużyny. W zasadzie z dwóch drużyn. No dobra. Jestem pod wrażeniem. Po raz kolejny mamy sytuację, kiedy mamy kartę bardzo silną, po prostu bardzo silną, ale mamy tutaj coś więcej. To nie jest tak, że mamy kartę bardzo silną i to tyle, bo jest to karta, która ma też drugą stronę medalu. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. Prawdopodobnie na początku zobaczymy animację Gokiego. Z tego co widzę to tak. Okej. Battle Motion chyba już... Chociaż nie, to jest zwykły SS4 Goku. Zobaczmy. Z nawiązanko znowu do czwartej rocznicy. I widzę, że przy Goku też mamy budżecik. Bo jest zupełnie inny styl animacji, zupełnie inny ruch kamery. Ojejku! Oj, tu też mamy nawiązanie do czwartej rocznicy. Dobra, pod kątem choreografii to nie było aż tak mocne, ale tutaj widzę, że 18 key jest... Wow, co za cień! Mimo wszystko dziwnie wygląda ten aset przeciwnika, no nie? Tak odbijany jak piłeczka w pinballu.
Tu też mamy nawiązanie do 4. rocznicy, tym razem do Active Skilla. Można powiedzieć, że to jest dosłownie... Co? Co? Co tu się dzieje? Para Brothers? Nawet Zunama i inni tutaj... What? To jest Active Skill tego gościa? Ale głos jest... A, dobra. Niektórzy się wychowali pewnie na tym głosie. Co tu się dzieje? Dlaczego on ma Genkidamę nagle? No nie ma Gogety, ale szczerze mówiąc nawet nie myślę o Gogecie, więc niech będzie. Nie myślałem nawet o Gogecie. Ten już zbiera energię do Genkidamy. Dobra. Active Skillem jest Genkidama? Czyli tylko Goku ma Active Skilla, nie? No jak się domyślam, tutaj już nie ma żadnego stakowania, nie? Podejrzewam, że to będzie tak, że jak chcemy na przykład grać jakiś długi event, to gramy Vegetą, a na samym końcu włączamy Goku i jest... 6. 50% ataku na jedną turę, Colossal Damage na 12 ki, na 18 ki 100% ataku na jedną kurę, na jedną kurę? Na jedną kurę i Mega Colossal, dobrze. Okej, jestem ciekaw jak ta pasywka wygląda, no bo tutaj mówię, stawiam, że to będzie gość, który będzie finisherem, tak myślę. Okej, oczywiście może się zmienić z Vegetą, też atak Dev 400, podobna sytuacja co mamy z Vegetą, tylko że 3 ki dostajemy za fioletową kulę, 1 ki za niefioletową. Okej, czyli... No jeśli weźmiemy w Int i Rainbow, to też mamy tutaj taką sytuację, w której możemy skorzystać z 2 umiejętności, ale jest to moim zdaniem nieco gorsza opcja niż w przypadku Vegety, no bo łatwiej jest zebrać tęczowego orba niż fioletowego. Wiadomo, widzę, że jest zmienianie, ale też jest jednorazowe. Szansa na kryta, redukcja damage'a i szansa na unik 40%. Ok, czyli mamy tę samą redukcję damage'a, mamy dodatkowo dodge'a, wiadomo, on będzie nieco wyższy, no bo karta jest Int, i mamy też wbudowanego kryta, ale nie ma już gardy. Przy atakowaniu atak 200, def 100, no to już wygląda jak buff, który wyklucza Goku z pierwszego slota. Za każdy atak wyprowadzony, szansa na kryta, redukcja damage'a i szansa na unik 10% w trakcie tury. Wiadomo, no to już nie jest karta na pierwszego slota, ale podobna sytuacja co z Blue Evolution Vegetą z 6. rocznicy, tylko że on tutaj sobie buduje znacznie więcej. Znacznie więcej. Buffy, które są na jedną turę, tylko na tę konkretną, w której te rzeczy mają miejsce, no nie? Te ataki. Podoba mi się, że tutaj nie mamy super ataku, tylko za każdy atak wyprowadzony, czyli normale też się liczą. Okej, redukcja damage'a, szansa na unik 10%, czyli mamy tutaj jeden, widzę, że jest tak, kolejny, mamy kolejny. Czekaj, co? 3 kule int zebrane, kryt 40%, 5 int, dodatkowy super, 7 int, dodatkowy super, ale to jest permanentny efekt. Więc wystarczy, że jednorazowo zbierzemy 7 int orbów i te efekty się włączają do naszej pasywki i one trwają. Czyli 40% kryta jest na zawsze i 2 dodatkowe super ataki się robią, więc to oznacza, że ten Goku ma już gwarantowane 3 ataki w trakcie tury. Więc to oznacza, że ma gwarantowane 70% redukcji damage'a, ma gwarantowanego kryta, no nie? Bo ma tutaj 40, z dodatkowymi atakami będzie miał 100, no i też 70% szans na unik. Okej, czyli ta umiejętność, jednorazowa zmiana orbów STR i tek na int, tylko że to może się też nie udać, nie? 7... Kurde, no wydaje mi się, że to jest duża szansa na to, że będziemy mieli te 7 orbów, ale widzę też sytuację, w której to się nie uda. Będziemy mieli 6 na przykład, nie? Tak mi się wydaje. Szczerze? Musiałbym to zobaczyć w grze, ale wydaje mi się, że nie byłoby głupie zakładać, że ta karta mogłaby wprowadzić metę, żeby grać przedmiotem na zmianę orbów na int. No po prostu. No bo wyobrażacie sobie, że zmieniacie te orby, ale STR orbów i tek orbów nie było dużo na planszy? Więc nie ma czego zmieniać na int? Więc ten Goku nie może mieć tych buffów? No nie wiem. No dobra, zobaczmy w takim razie. W zasadzie co zobaczmy? Active Skilla. Karta silna, ale tutaj widzę potencjalną dziurkę. No dobra. Active Skill od 4. tury od bitwy, okej, czyli widzę, że tutaj nie ma żadnego głupiego warunku, że musimy być w Goku 14 tur i dopiero wtedy rzucamy Genkidamę. Ultimate Damage, okej, dobra, koniec. Cofam słowa z braniem itemu. Zobaczyłem Active Skilla. AGL i fizyczne orby, czyli tek i STR zmieniamy z pasywki, AGL i fizyczne zmieniamy z Active Skilla na int, więc mamy już sytuację rozwiązaną. Przez chwilę myślałem, że sprawią, że ta karta nie będzie aż tak silna, ale widzę, że tutaj nie ma problemu. Tylko to też sprawia, że
w momencie, w którym się pojawiamy tym Goku, jesteśmy trochę zmuszeni użyć Active Skilla, jeśli nie mamy tych 7 int orbów. Bo jeśli mamy, to nie musimy używać Active Skilla, możemy go zachować na później. Ale wyobraźcie sobie sytuację, chociaż wtedy byście pewnie nie chcieli wchodzić do Goku, nie? Tylko byście dalej korzystali z Vegety. Jakby na przykład przeciwnik miał 1 HP, wchodzimy do Goku i używamy Active Skilla tylko po to, żeby zebrać nim 7 orbów, ale dobijamy przeciwnika, którego nie musieliśmy dobić Active Skillem, więc po prostu zostajemy w Vegecie. No dobra, jakie to są efekty? Power of Wishes, 4 key, atak 44, GT Heroes, 4 key, def 44. No super, jeśli ktoś jest w dwóch kategoriach. Int, SSJ4 Full Power Goku. Ten legendarny. Jest w dwóch kategoriach też, nie? Więc może jakiś buffik tutaj dla tego pana? Potężny Active Skill. Chociaż widzę, że jest Ultimate. No Ultimate Damage. To jest ten duży przelicznik. No dobra. Zobaczmy w takim razie, jak się tutaj prezentują panowie z turnieju Te włosy. Te włosy. Nie, to jest mój... Sean Schemmel. Szymon Szmelc, przepraszam cię. Ale dzisiaj nie mam zamiaru się złościć. Co to za intro? W zasadzie to nie jest intro, tylko ta animacja spotkań. Jest nawiązanie do Moro! Nie wierzę, co tu się wydarzyło! Jasny gwint! Jasny gwint! Jest nawiązanie do Moro! O jest! Jeszcze jak wypuścił powietrze! Co to jest? Co to jest? To jest po prostu kosmos jakiś! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Nie, ja nie wierzę, co tu się dzieje. Muszę po prostu mieć tę kartę. Kupiliście mnie. To są animacje w grze, które... Nie wierzę, że to zrobili jeszcze w Super Ataku, nie wierzę. Nie wierzę, że to zrobili jeszcze w Super Ataku. Ja pierdolę. Atak, który widzieliśmy ekskluzywnie w mandze, w sadze Moro. W zasadzie nawet 2. Jasny gwint. Nie wierzę, co to ma być. To jest zestaw animacji, który już teraz bije wszystko to, co mieliśmy do tej pory w Dokanie na głowę. Nawet Gogeta SSJ4. Nie wierzę, że to mówię. Jak ja mam w ogóle nazwać film? Za każdym razem, jak takie rzeczy się dzieją, nazywam Kosmos! Najlepsze animacje! Król Dokana! I już po prostu nikt mi w to nie wierzy. To sami musicie to zobaczyć, żeby w to uwierzyć. To jest ultra super atak. 18 key. I to wyrzucenie w górę? On go jeszcze... Nie, no to jest jakiś kosmos, co tu się dzieje. Przepraszam, no brak mi słów. Ta karta pod kątem animacji to jest 11/10. Nie ma tutaj rzeczy, której bym się mógł przyczepić. Nie ma rzeczy, której bym się mógł przyczepić. W ogóle jeszcze tutaj mieliśmy te... A, to ostatnio w filmie widzieliśmy. Ten Impact Frame. W zasadzie 3 Impact Frame z... Kolejne nawiązanie do turnieju mocy. Z mangi. Nie ma lepszych animacji w grze i nie wiem, czy długo zobaczymy lepsze animacje w grze. Fakt, że mamy tutaj kilka nawiązań do mangi jest czymś, czego się w najśmielszych snach nie spodziewałem. Jeszcze widzę tam Vegetę, który tam w tle fika. Jak ja mam teraz skupić się na jego umiejętnościach, kiedy mieliśmy coś takiego? Dobra, no to ja znam odpowiedź po prostu, po kogo będę samonował w pierwszej kolejności, ale ta karta może być Błagam, niech ona będzie dobra. Błagam, niech ona będzie dobra. Błagam. Taka karta z takimi animacjami nie może być słaba. Okej, tutaj też kategoria jest od groma, że tak powiem. Karnawałowa karta, okej. Realm of Gods. Rzadko mamy Realm of Gods. Powiem nawet, że ostatnio to nie mieliśmy go przez długi czas, tej kategorii, nie? Realm of Gods. No tak, no mamy ultra instynktownego kolegę, ale on też już jest, no, nie aż tak dobry jak był. A poprzednie karty? No to jest nic. Tutaj nic nie ma. No a Realm of Gods, pamiętajmy, no to są wszystkie karty, które mają jakiekolwiek tam boskie transformacje. Nie tylko, nie? Birusy też inne, ale tutaj kwestia już linkowania wchodzi. No ale kurde bele. Co to jest? Wiadomo, pod kątem leader skilla tamten SSJ4 są lepsze, no bo umówmy się.
lider skill SS4 jest absurdalnie silny, ale co to kurwa ma być w ogóle? Nie jestem nawet zły o te animacje z Daima, nie? SSC4 Goku. Dobra, 50% ataku defa na jedną turę, kolosal. Atak def na 3 tury i mega kolosal, ok, czyli te staty się utrzymają, jeśli zostawimy go w rotacji. Pierwsza tura, trzecia tura, piąta na przykład, nie? Te staty się będą utrzymywać. W sensie na jednorazowo będzie można je nałożyć, ale to nadal jest spoko. X super atak. Zobaczmy w takim razie, jaki jest... O, taki sam efekt jak w przypadku poprzedniej karty. Czyli pierwszy atak, który jest super atakiem z 24 ki, 70% szans na przetransformowanie się. Sorry za beknięcie, ale wiecie co jest też ważne? Super atak. Czyli jeśli będziemy za seal... No to jest raczej oczywiste. Jeśli będziemy mieli seala, to ten X super atak nie może się włączyć. Okej. No shit Sherlock. Greatly raises atak... Okej, czyli 50% ataku i defa na 3 tury. Ultimate damage... Ha? Gwarantowany unik na jedną turę? Czy my się dobrze rozumiemy? Są przeciwnicy, nawet w obecnej mecie, którzy wyłączają unik, więc ta umiejętność wtedy będzie bezużyteczna. Ale z drugiej strony pamiętamy, że jest przecież ten Tech Ultra Instinct Goku, który wprowadził mechanikę, która anuluje anulowanie uniku. Czyli nadal możemy unikać, mimo tego, że przeciwnik może nam zakazywać. Nie mówię tutaj, że będziemy grać tym Tech Ultra Instynktem, ale mówię, że ten Goku może mieć taką umiejętność. Stawiam, że taką będzie miał. Może na Active Skillu, może na pasywce. Zobaczymy, ale to jest jakiś inny wszechświat w ogóle. Gwarantowany unik, który możemy mieć praktycznie w każdej turze. I tyle, nie? 70% szans na to, że... Wiadomo, musimy spełnić warunek, no ale... O, wow, dobra, czytamy. Podstawowe efekty. Atak def 300, dodatkowy super atak gwarantowany, super, i 70% szans na dodge'a. Okej, typowe dla Ultra Instynktu, że zaczyna od 70% w dokanie. Z kulą zebraną. Czyli jeśli gramy tym Goku w pierwszej turze, to jest coś, co praktycznie musimy zrobić. Chociaż no, przejdę do samego końca, bo widzę, że mamy tutaj możliwość zmiany z Vegetą od samego początku, kiedy mamy Realm of Gods albo Power Beyond Super Saiyan. Więc wtedy wchodzimy w Vegetę i możemy z tej umiejętności nie skorzystać. Ale okej, zakładamy, że korzystamy, więc Ki 7 pomoże w aktywacji tego X super ataku. Unik, no unik już byłby gwarantowany z X super ataku, ale no sam X super atak nie jest gwarantowany, tylko jest 70%, więc mamy tutaj praktycznie gwarantowany unik w pierwszej turze. Realm of Gods, szansa na unik 7, plus dodatkowa szansa na unik 7 dla super klasy. 14% uniku dla Realm of Gods super klasy. Okej, jednorazowe co prawda, ale to jest dobry buff dla innych Ultra Instynktów, nie? Dlatego chociażby z 6. rocznicy, który ma teraz limitowanego buffa. Przed atakowaniem szansa na unik 10%, czyli mamy tutaj potencjał na wrzucenie go na pierwszego slota albo na jakieś tam lepsze bronienie się przed atakami obszarowymi. Przed przyjęciem ataku w turze 60% redukcji damage'a. Podoba mi się to, bo to jest mechanika, która sprawia, że nawet jak nam dodge nie wejdzie, ten pierwszy, to mamy tutaj te 60% redukcji damage'a. No i mamy jeszcze drugie zabezpieczenie. Przy przyjmowaniu ataku przeżywa ataki, które miałyby go znokautować raz na turę. Więc dajmy na to, że mamy pecha i przyjmujemy 2 ataki. Pierwszy jest stankowany przez redukcję damage'a, chociaż nie ma gardy, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Drugi jest stankowany, w sensie przeżywamy ze względu na tę mechanikę, ale nie ma tutaj leczenia, nie? Więc jeśli mielibyśmy go na pierwszym slocie, to ktoś musiałby nas uleczyć, no bo mamy 1 HP i wiecie, nawet jeśli miałoby być jakieś tankowanie na dwucyfrówkach, to nadal przegrywamy, więc ktoś musi nas tutaj uleczyć. Za każdy atak uniknięty, permanentnie Ki 2 do 8 i szansa na kryta do 60, fajnie. Cieszę się, że gość ma wbudowanego kryta, póki co ma praktycznie wszystko, co bym... O, gardy nie ma, ale jest dobrze. Przy atakowaniu z 12 Ki, atak def 177, przy atakowaniu z 18 albo więcej Ki, dodatkowy super atak gwarantowany, super klasa atak def 20 i dodatkowy atak def 40 dla Realm of Gods. Co to jest za chory support? 60% dla kategorii super Realm of Gods, że tak powiem, i jeszcze 14% dodge'a jednorazowo. No dobra, i potem wchodzimy w Vegetę. Nie mamy tutaj self-excluded, więc ten buff aktywuje się też w przypadku tego Goku. Wydaje mi się, że SSJ4 mogą być więcej. Nie wiem, tak jakoś mam pierwsze wrażenie. Wiadomo, no stakują się, a tutaj Goku może mieć wyższy sufit, inaczej, wyższy pułap początkowy,
ale SSJ4 mają zdecydowanie wyższy sufit. Animację Vegetę. Już widziałem, tam w tle się coś dzieje na takim pięknym, złotym tle. Gość miał już Battle Motion z tego co pamiętam, tak było... Tak... Kolejne jakieś tutaj piruety w powietrzu. Nie no, ta aura jest jakaś... A, tutaj mógłby być głos! Czy będzie Gamma Burst Flash? Nie, atak w puja, wow! Nie, Vegeta, nie pokazuj, panie Vegeta, proszę nie pokazywać na siebie kciukiem, to przynosi pecha! To, w jaki sposób zanimowane są postacie, to jest mistrzostwo świata. Nie mogę oderwać wzroku. Wow, nie mogę oderwać. I tu będzie active skill, nie? On nie ma exa, on ma active skilla. Wow, wow! Atak w nappę? Co to za impact frame? Jasny gwint. No co tutaj się dzieje? Co to są za impact frame'y? Czy tutaj Vegeta będzie miał jakieś nawiązania do Saiyan Sagi? Ostatnio mieliśmy to nawiązanie. No tutaj też, kurwa, po prostu zrobili nawet nie impact frame, impact sequence. Myślałem, że może będzie, wiecie co? Vegeta w zbroi z Saiyan Sagi, ze Scouterem na przykład, żebyśmy mieli nawiązanie do tego, że ten atak... Znaczy inaczej, Vegeta w Saiyan Sadze nie wyciągał rąk do góry, ale tak mi się skojarzyło. To nie jest Dokkan już. To już nie jest Dokkan. Nie wiem, jak można mówić, że... Okej, oszczędzę fanów Legends dzisiaj. Wiem, że tam czekaliście 30 godzin na Vegito. No okej, nie było Gamma Burst Flasha, ale wiecie jak mi serce rośnie, jak widzę, że każda pojedyncza animacja jest zrobiona tak pieczołowicie, z takim polotem. To jest wręcz idealne. Ja nawet nie patrzę na to, że mieliśmy Evolution Vegetę, Ultra Instinct Goku i SSJ4 już 6 razy. W ogóle mnie to teraz nie obchodzi. Ani na sekundę nie wpadło mi to do głowy przed tym, jak to powiedziałem na głos. Patrzę na te karty pod kątem animacji i ja jestem w stanie kupić 10. raz ten sam produkt. Opakowany w lepsze opakowanie. Chociaż no, przyznam, że ten 26-sekundowy super atak to był Goku czy Vegeta? Vegeta chyba. O, mogliby wrzucić potrójną prędkość, to wtedy może bym jeszcze tutaj... Okej, dobra, cicho. Massively Raises atak na jedną turę, 100%. 18 ki to... O, to samo? Dwa takie same ataki, dwa takie same efekty, tylko że mamy kolosal i mega kolosal? Ale to też jest jakby w porządku, no bo zazwyczaj Massively mamy tylko, znaczy ten 100% mnożnik mamy na 18 ki. Fakt, że mamy go na 12 ki jest tutaj też spoko sprawą, chociaż podejrzewam, że nie, jakieś mamy tutaj additionale, także zobaczymy jak prezentuje się ten Vegeta. Może się zmienić z Goku, 300% statystyk. Dostaje 1 kij za kulę, nie ma tutaj rozgraniczenia na jaką kulę, ale 1 kij no to mogłyby być 2. Na pewno by pomogło to bardziej. 50% szans na kryta. Garda. O właśnie. I mamy tutaj tę jednorazową redukcję damage'a 77%. Przed atakowaniem 30, czyli jeśli Vegetą gramy pierwszy raz i wrzucimy go tutaj na pierwszego slota, to on ma praktycznie 100% redukcji damage'a. 107. Więc nie można go tknąć. Okej. Widzę, co jest dalej. Za każdy atak przyjęty, ki 2 do 8 i redukcja damage'a 10% do 40. To są permanentne efekty, więc Vegeta będzie miał 40% redukcji damage'a przed atakowaniem 70. Więc jest to karta grywalna na pierwszym slocie, ale może mieć problem z tym atakiem, który nastąpi po jego ataku. Za jakiś czas oczywiście, bo wtedy już będzie tej redukcji damage'a 40, ale ma gardę. No i będzie miał te statystyki podniesione. Masywnie, nie? Masywnie podniesione statystyki, dodatkowy super atak. Wiecie, Tech Pan miała ten problem, że ona miała redukcję damage'a na slocie 0, potem atakowała i na tym slocie pierwszym, w sensie tam, gdzie przeciwnik nas atakuje po naszym ataku, tam już tej redukcji nie miała. Vegeta sytuację ma znacznie lepszą, bo ma gardę i ma dodatkowe super ataki, które podnoszą mu bardzo mocno statystyki. No ale okej, zobaczmy dalszą część pasywki. Po tym jak przeciwnik wyprowadzi super atak w postać, ciekawe, ale jakiś scouter? Nic? No,
Na pierwszym slocie jest szansa na to, że dostaniemy od razu super atak. Wszyscy sojusznicy Ki plus 3 na 2 tury. No, to jest efekt, który może się przydać, zwłaszcza w kontekście tych kart, które muszą mieć 24 ki, ale biorąc pod uwagę, że nie ma tutaj żadnego skautera, to nie jest to aż tak oczywiste, nie? Nie ma tutaj żadnych statystyk, no ale okej. Kiedy atakujemy z 12 albo więcej ki, atak i def 77, kiedy atakujemy z 18 albo więcej ki, atak def 77 i dodatkowy super atak. No zobaczcie na te statystyki. Zobaczcie na te statystyki. 300, 77, 77, na super atakach 100, 100 i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że będzie żył. Garda 40%, monstrualne statystyki. Kiedy mamy active skill albo cały pasek 24 ki, jeszcze więcej, atak 277, def 77 i gwarantowany kryt. Byłoby dobrze dostać super atak na mordę, żeby mieć to ki plus 3, bo Vegeta naprawdę bardzo dużo zyskuje, kiedy ma pełen pasek. Bardzo dużo zyskuje. Kolosalne statystyki, gwarantowany kryt, no i ki też jest przydatny oczywiście w przypadku innych kart, chociaż tutaj moglibyśmy, no Power Beyond Super Saiyan to jest kategoria, którą mają obie nowe karty, więc jakby ktoś chciał na upartego może grać dwiema, nie? Ale czy oni są w Power of Wishes? Nie. Dobra, zobaczmy Active Skilla. Galaxy Breaker. Od 4 tury od początku bitwy, tak jak SSJ4. Masywnie podnosi atak tymczasowo, Ultimate Damage, atak 77 na 1 turę. Czyli po prostu walimy gościa na pyrę. Prosta sprawa. O, widzicie co jest napisane? Guaranteed Hits. No właśnie, czyli nie ma tej mechaniki, o której myślałem. Jesteśmy trochę zmuszeni w zależności od tego, jakie umiejętności ma przeciwnik, grać albo Goku, albo Vegetą. Myślałem, że może będzie coś takiego, że Goku będzie mógł na parę tur zrobić sobie jakoś anulowanie dodża. W zasadzie anulowania dodża. No i tak, karty już są w grze, także można już trafić. Tak patrzę, co to jest za karta. Myślałem, że to ten Int Gogeta. Nie, to jest ten nowy AGL Gogeta. Przecież ja zobaczę sobie, jak wyglądają teraz banery. Jak wygląda baner z Goki, Gogeta, Shampa, którego nie mam, Virus, który jest spoko banerową kartą, Goku, który się starzeje jak najlepsze wino, Gotenks, który też jest nadal grywalny, Gohan, który no już potrzebuje pomocy, Gogeta podobnie, Gohan no też, nie oszukujmy się, no i Kalifla, która ma gwarantowanego dodge'a, ale jest też kartą, która ma 100 lat, także jak na karnawałowy banner spoko, chociaż szkoda, że jest 10 kart, ale jak tak patrzę, jest kilka dobrych kart. Te 3 najlepsze, wiadomo, te 3 są najlepsze, ale banner jest spoko. Myślę, że dla nowych graczy jak najbardziej. Zobaczmy banner tego Vegety. Ledzik, zaraz go zobaczę. Ulong Sharbadon, który jest nadal przepotężny. Gogeta z 10. rocznicy, ok. Chłopaki tutaj z Broliego, o których wspominałem. Sam Broly z nowego filmu. 8. rocznica, która dostanie Eza prawdopodobnie podczas tej celebracji. Tecpan, o której wspomniałem, wow. Ci panowie, może Eza? Może Eza? Chociaż w sumie jeśli są jeśli oni są tutaj na tym banerze, to może dalej zobaczymy jakieś Eza tutaj dla nich. Prawda? Resurrection of F chłopaki i Tek... O! Jeszcze tu... A nie ma Resurrection of F chłopaków, ale jest ten Vegeta. Super Eza. Dobra, detali tych panów, znaczy pan i Vegety nie będę mówił. Nie będę tutaj już sprawdzał. Będę łapać piłeczki. Dobra, to mnie nie obchodzi. Gdybyśmy byli krócej na tym live'ie, to może bym jeszcze to obejrzał tutaj z wami. Wow, co tu się dzieje? Dalej coś mamy ciekawego. Reposty. Zakaz repostów jest na zakolach, kurwa. Okej, Dokkan. Dokkan Day będzie kontynuowany po 11. rocznicy, czyli event comiesięczny, w którym dostajemy bileciki do zużycia na obecnych banerach. No, cieszę się, że to zrobili. Czyli 15 i 30 u nas w Polsce to będą dni dokkanowe, czyli jutro tak naprawdę będzie dokkanowy dzień. Ale pięknie to zrobili. Goku wygląda dobrze, to jest Goku z walki z Kid Buu. Summon Tickets, dobra, to już sobie tam doczytam. Wow, to jest ten nowy tryb, o którym mówili? To jest chyba za długi już film, żebym ja to jeszcze tutaj analizował. Kiedy indziej. Ja to sobie na spokojnie przeczytam i może nagram osobny film na ten temat. Mamy kod do wpisania na webstore, Dokkan Rival 11. Jasne, gwint, dobra, to jest rocznica. Prawdziwa rocznica zaczyna się teraz, parafrazując słowa Vegety SSJ4. Nie będę przedłużał, ale muszę wam powiedzieć najważniejszą rzecz. Samony jutro, czyli 15, niedziela. Zapraszam, myślę, że na godzinę 20.
Okej? Na godzinę 20. Tak sobie zrobimy. Do tego czasu myślę, że już będzie te obiecane 2000 DS-ów. Co ja mogę powiedzieć? Keep it 1000. Oni utrzymali to 1000. Omatsu utrzymał to nawet 2000, jeśli miałbym być szczery. Ledzika miałem sprawdzić, to tylko rzucę okiem. A czemu ci panowie nie dostali EZA? Ci? Rofy? GT Bosses Mission Execution, staty, kryt, unik, redukcja 30, dodatkowy super atak, debuff przeciwnika, support, dość duży support dla tych dwóch kategorii. Wow, GT Bosses 60? Wrzucać go do Ulonga Sharbadona, to Ulong robi ponad 100 milionów. Atak def 200 przy atakowaniu, kiedy pierwszy atakujący jest, to ma jeszcze dodge, ale jednorazowo. Jako pierwszy albo trzeci... Wow, jako pierwszy atakujący jednorazowo wrzucamy go i ma dodge'a, a potem floatujemy go i ma 45% dodge'a i redukcja damage'a 15. Drugi albo trzeci jednorazowo atak 250 i kryt, a potem atak 250, kryt i dodatkowy super atak. A na super ataku podnosi atak sojuszników 20% na 2 tury. Ty, dobry saporcik. To ile ma tego dodge'a? 30, 45 potem, czyli 75%, redukcja damage'a 45, zajebisty support. Jestem za. Ledzik, przechodzisz. Ledzik zdał test. Tylko zobaczmy linki. Supreme Warrior, ok. Cold Judgment, aha. Z ulongami to tak średnio, nie? No bo tutaj ma jakiegoś. Chociaż kurde, z tym ulongiem, ten ulong musi być na trzecim. GT Shocking Speed Fierce Battle. No, tak jak myślałem. Z tym się lepiej linkuje. Speedy Retribution. What the shit? Speedy Retribution jeszcze daje do... Okej, dobra. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka. Napiszcie w komentarzu, jak być może wam poszły samony. Może tak jak tutaj kolega trafiliście ul. W takim razie cieszę się szczęściem waszych pszczół. Nice. Dziana.